So we're reading Bhagavad Gita as it is, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Chapter 3, text 36. Czytamy z Bhagavad Gita takiej jaką jest, rozdziału autorstwa jego sytuacyjnego nieznacznego, autorstwa jego boskiego miłosierdztwa swojego Srila Prabhupada. Rozdział 3, tekst 36. Arjuna Vacha Atakena Prayuktoya Atakena Prayuktoya Apam Charati Purushaha Apam Charati Purushaha Anishchana Pivashneya Anishchana Pivashneya Baladivani Nityojitaha Baladivani Yojitaha Arjuna Vacha Atakena Prayuktoya Apam Charati Purushaha Anishchana Pivashneya Baladivani Yojitaha Arjuna Vacha Atakena Prayuktoyam Apam Charati Purushaha Anishchana Pivashneya Baladivani Yojitaha Arjuna Vacha Arjuna rzekł. Zatem. Kena. Przez co? Prayuktaha. Zmuszony. Ayam. Ktoś. Apam. Grzechy. Charati. Czyn. Purushaha. Człowiek. Anishcha. Nie pragnąc. Api. Chociaż. Vashneya. O potomku Vrishni. Balat. Siłą. Iva. Jak gdyby. Niyojitaha. Zaangażowany. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Arjuna said, O descendant of Vishnu, this is too forward. By what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Arjuna said, O descendant of Vishnu, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Arjuna rzekł, o potomku Vrishni, co skłania człowieka do grzesznych czynów, mimo iż nie chce działać gresznie? Cóż za niepożądana siła popycha do nich? Znaczenie? The living entity, as part and parcel of the Supreme, is originally spiritual, pure, and free from all material contamination. Therefore, by nature, he is not subject to sins of the material world. But when he is in contact with material nature, he acts in many sinful ways without hesitation, and sometimes even against his will. As such, Arjuna's question to Krishna is very sanguine as to the perverted nature of the living entity. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he still is forced to act. Sinful actions are not, however, impelled by the super soul within, but are due to another cause, as the Lord explains in the next verse. Jako integralna cząstka Najwyższego, żywa istota jest pierwotnie duchowa, czysta i wolna od zanieczyszczeń materialnych. Dlatego z natury nie podlega ona grzechom tego materialnego świata. Jednak, będąc w kontakcie z naturą materialną, spełnia ona wiele różnych grzesznych czynów, bez zastanowienia się i czasami nawet wbrew swojej własnej woli. Dlatego Arjuna szczerze pyta Kryszna o przyczynę tej perwersyjnej natury żywych istot. Mimo iż żywa istota czasami nie chce grzesznie postępować, to jednak jest zmuszona do takiego działania. Do tych grzesznych poczynań nie nakłania jej jednak dusza najwyższa, usytuowana w sercu żywej istoty,
ale mają one inną przyczynę, jak to tłumaczy Pan w następnym wersecie. But we may intellectually know, you can say that lust is an enemy and that we should try to avoid it, but lust is so powerful that it's very difficult to overcome. Intelektualnie możemy wiedzieć, że pożądanie jest naszym wrogiem, jednakże jest to tak potężna siła, że bardzo trudno ją przezwyciężyć. Therefore, we have to prepare ourselves and not to, you can say, subject ourselves to temptation. I dlatego musimy być na to przygotowani i nie stawiać się w sytuacji, gdzie będziemy podlegać pokusom. To change the lust into love is the object of this Krishna conscious movement. Przemienienie pożądania w miłość jest celem tego ruchu świadomości Kryszny. Because we can understand that lust is a, you can say, cruel master. Bo możemy zrozumieć, że pożądanie jest bardzo okrutnym Panem. We're serving and serving and serving and still it's not satisfied. Służymy Mu i służymy ciągle, a mimo to nigdy nie jest zadowolony. But Krishna consciousness is so strong that it can change the lust into love. Ale świadomość Kryszny jest tak potężna, że jest w stanie przemienić to pożądanie w miłość. Especially through the power of this kirtan. Szczególnie przez tę moc kirtana. Therefore, we read how Lord Chaitanya was performing kirtan 4 hours every night. I możemy czytać o tym, jak Pan Chaitanya każdej nocy spełniał kirtan przez 4 godziny. Then we become a little peaceful. W ten sposób znajdujemy trochę spokoju. How long we've been chanting now? Ile my teraz dzisiaj śpiewaliśmy? 45 minutes. 45 minut. But still, we feel a little peaceful, right? A mimo to czujemy trochę tego spokoju. I can't hear anybody talking because we're ready to hear philosophy. Nie słyszę, żeby ktokolwiek tutaj rozmawiał z innymi. Jesteśmy już otwarci, żeby słuchać filozofię. But when we're too passionate, then we don't want to hear. We want to do something. We want to talk. We want to act. Kiedy jesteśmy za bardzo w tej pasji, nie chcemy słuchać, chcemy działać, chcemy mówić. So the kirtan can bring us to the point of goodness that we can, hear the message of Bhagavad Gita. Kirtan może doprowadzić nas do tego poziomu dobroci, gdzie będziemy otwarci, żeby słuchać tego przekazu Bhagavad Gita. But for some people, a kirtan is too difficult. Dla niektórych ludzi jednak kirtan jest zbyt trudny. They think, it's like these two Indian men were here. They can't stay because they can't really enter into the kirtan. Tak jak przyszło do nas dzisiaj tych 2 hinduskich gości, oni nie byli w stanie tu zostać, bo nie byli w stanie wejść w kirtan. Because then if you're just watching the kirtan without participating, then it seems like, what are they doing? The same thing over and over. Jeśli tylko patrzysz na kirtan i nie bierzesz w nim udziału, to myślisz sobie, co oni robią? Przecież to w kółko powtarzają to samo. But if we enter into it, then we can go even the same tune. We go over and over, but we can go deeper and deeper into the essence of the name. Ale kiedy bierzemy udział w kirtanie, to wtedy możemy powtarzać tę samą mantrę, nawet tę samą melodię, za każdym razem wchodząc głębiej i głębiej w esencję świętego imienia. And then we gradually get a taste for the kirtan. I wtedy stopniowo osiągamy smak do kirtanu. Then even though in the beginning or sometime we may think, oh, this is not so exciting, but if we know from experience that if we remain in the kirtan and go deeper, then it will give us some joy. I chociaż na początku to wcale może nie być tak ekscytujące, jednakże wiemy i mamy doświadczenie tego, że jeśli pozostaniemy w kirtanie, to stopniowo da nam tę radość. Everyone's looking for joy, to be happy, but aside from the kirtan, the material world won't give us real joy. Każdy szuka radości, każdy chce być szczęśliwy, ale poza kirtanem ten materialny świat nie da nam tej radości. But those are just words, and we're looking for the substance. What I just spoke was words. To, co ja mówiłem, to są same słowa, ale my
szukamy prawdy. Therefore, most people become, you can say, addicted to sex life. I dlatego większość ludzi staje się uzależniona od życia seksualnego. Because it brings a high pleasure very quickly. Dlatego, że to przynosi dużą przyjemność bardzo szybko. And therefore, lust is prominent in this world. I dlatego w tym świecie pożądanie jest tak powszechne. This is explained in the next verse. I to jest objaśnione w następnym wersecie. Shri Bhagavan Uvacha, the Supreme Lord said, Kamesha Krodesha Rajaguna Samudbhava Mahashano Mahapapam Vinenam Hivarinam. Translation: the Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjuna, which is born in contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. Najwyższa osoba Boga rzekł, to pożądanie jedynie, Arjuna, zrodzone z kontaktu z materialną siłą natury, pasją, później przemienione w gniew, jest wszechniszczącym, grzesznym wrogiem tego świata. Once a devotee asked Prabhupada, he said, I'm troubled by lust. Pewnego razu wielbiciel zapytał Śla Prabhupada, że Śla Prabhupada, mam kłopoty z pożądaniem. Prabhupada said, you? Prabhupada, ty? The whole world is troubled. Cały świat ma z tym kłopot. So it's a fact. Jest to faktem. And we're not free from that tendency. I nie jesteśmy wolni od tej tendencji. Therefore we have to take the medicine regularly with attention. I dlatego musimy przyjmować to lekarstwo regularnie i z uwagą. Prabhupada prescribed this as like a medicine. Śla Prabhupada przypisuje to nam jako lekarstwo. Lord Chaitanya has given us this process. Pan Chaitanya dał nam ten proces. And it will relieve us from this sinful enemy. I on uwolni nas od tego grzesznego wroga. We have to take it with attention. Ale musimy przyjmować to z uwagą, regularly i regularnie. And then gradually we'll be able to overcome lust. I wtedy stopniowo będziemy w stanie pokonać pożądanie. Report. Znaczenie. When the living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. Or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Kiedy żywa istota wchodzi w kontakt ze światem materialnym, jej wieczna miłość do Kryszny pod wpływem gody pasji przemienia się w żądzę. Albo, innymi słowy, uczucie miłości do Boga przemienia się w żądzę, tak jak mleko w zetknięciu z kwaśną tamaryndą przemienia się w jogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. A jeśli żądza ta nie zostanie zaspokojona, wtedy przemienia się w gniew. Gniew przemienia się w złudzenie, a złudzenie jest przyczyną kontynuacji naszego życia materialnego. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Zatem pożądanie jest największym wrogiem żywej istoty i to jedynie ono skłania czystą, żywą istotę do pozostania w matni tego materialnego świata. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be safe in the degradation of wrath by spiritual attachment. Gniew jest przejawem ignorancji. Siły te objawiają się jako gniew i inne następstwa. Jeśli jednak guna pasji nie zostanie zdegradowana do guny ignorancji, ale dzięki określonemu sposobowi życia i postępowania wzniesie się do dobroci, wtedy można dzięki przywiązaniu duchowemu zostać ocalonym od degradacji przez gniew. The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many for his ever-increasing spiritual bliss, and the living entities are part and parcel of this spiritual bliss. They have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitudes is transformed into propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust.
Najwyższa osoba Boga rozwinął siebie w wiele form w celu bezustannego zwiększania swego duchowego szczęścia i żywe istoty są integralnymi cząstkami tego szczęścia. Posiadają one również częściową niezależność, ale poprzez niewłaściwe skorzystanie z tej swojej wolności, kiedy to wolność do pełnienia służby zmienia się w skłonność do uciech zmysłowych, wtedy stają się one niewolnikami żądzy. This material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. Pan stworzył ten materialny świat w tym celu, aby ułatwić uwarunkowanym duszom zaspokojenie ich zmysłowych skłonności. I kiedy, po długotrwałym zadowalaniu zmysłów, całkowicie zniechęcają się one do czynności zmysłowych, wtedy zaczynają dociekać swojej prawdziwej pozycji. So this is a prerequisite for being serious about spiritual life. To jest warunek wstępny do stania się poważnym odnośnie duchowego życia. We have to be convinced that materially we won't find a solution. Musimy być przekonani, że nie znajdziemy rozwiązania materialnie. So it's not a bad thing that we feel frustrated. Więc to nie jest złą rzeczą, że czujemy się sfrustrowani. That should give us impetus to take our devotional service more seriously. To powinno być dla nas bodźcem, żeby podjąć naszą służbę oddania jeszcze bardziej poważnie. But generally we get baffled or we feel frustrated, then we blame God. Zazwyczaj jednak, kiedy odnosimy jakąś porażkę lub stajemy się sfrustrowani, zaczynamy obwiniać Boga. And then, forgetting about God, we become crazy. I zapominając o Bogu, stajemy się szaleni. And we try to enjoy matter. Próbujemy cieszyć się materią. Because our natural propensity is to be joyful. Jest to naszą naturalną skłonnością, żeby być radosnym. So we're trying to enjoy. Generally means the opposites, the body of the opposite sex. I próbujemy się cieszyć, zazwyczaj, ciałem płci przeciwnej. And therefore, Krishna is speaking this verse. I dlatego Krishna wypowiada ten werset. The body of the man and the woman, they're also material. Ciało mężczyzny i kobiety też są materialne. The soul can't really enjoy that, but it looks like there's joy is there. I dusza tak naprawdę nie może z tego czerpać przyjemności. Jednak pozornie wydaje się, że to daje szczęście. That pleasure, which is very intense in the beginning, but later on becomes frustrating, is in the material pleasure or in the motor. I Bhagavad Gita tłumaczy, że ta przyjemność, która na początku zdaje się być taka duża, jednakże później staje się frustracją, jest w sile pasji. But that activity, which in the beginning may be a little troublesome, but then becomes sweeter and sweeter, that is in the mode of goodness. Jednakże te czynności, które choć na początku mogą wydawać się być trochę problematyczne, jednakże z biegiem czasu stają się coraz słodsze i słodsze, one są w sile dobroci. So if we follow this bhakti yoga process under the instructions of Prabhupada, then we'll gradually come to the mode of goodness. Jeśli więc będziemy przestrzegać tego procesu bhakti yogi pod instrukcjami mistrza duchowego, w ten sposób stopniowo wzniesiemy się do dobroci. Then, from the mode of goodness, we can more easily come to the Sudasattva stage or the transcendental stage. A z siły dobroci będziemy w stanie łatwiej wznieść się do etapu duchowego, transcendentalnego, nazywanego Siddha Sattva. So we do that by dovetailing everything in the service of the Lord. I robimy to poprzez połączenie wszystkiego ze służbą oddania. So even violence and sex life, they can also be used in Krishna's service. Nawet przemoc, nawet życie seksualne mogą być użyte w służbie dla Krishna. For begetting good children, the sex life is required. Dla poczęcia dobrych dzieci życie seksualne jest niezbędne. For protecting innocent people, sometimes violence is required. Dla chronienia niewinnych ludzi czasami przemoc jest niezbędna. Just like Krishna is telling Arjuna to become violent. Tak jak tutaj Krishna mówi Arjunie, żeby zaczął walczyć. He tells him, armed with yoga, stand and fight. Mówi mu, uzbrojony w jogę, powstań i walcz. This inquiry is the beginning of the Vedanta Sutra, wherein it is stated, Atata Brahma Jigyasya, one should inquire into the Supreme, and the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as Janmad Asya
yato nirvadi itarascha, or the origin of everything is the supreme Brahman. To dociekanie jest początkiem Vedanta Sutr, gdzie jest powiedziane Athato Brahma Jivyasa. Należy pytać o Najwyższego. Najwyższy został określony w Śrimad Bhagavatam jako Janmadi Asyayatan Vayat Itaratashcha, czyli Najwyższy Brahman jest źródłem wszystkiego. Therefore the origin of lust is also in the supreme. Najwyższy jest więc również źródłem pożądania. So if lust is transformed into love for the supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. Najwyższy jest więc źródłem również pożądania. Jeśli zatem żądza zostanie zamieniona w miłość do Najwyższego, czyli w świadomość Kryszny, albo innymi słowy pragnienie wszystkiego dla Kryszny, wtedy zarówno pożądanie, jak i gniew mogą zostać uduchowione. Hanuman, the great servitor of Lord Rama, exhibited his anger by burning the golden city of Ravana. But by doing so, he became the greatest devotee of the Lord. Here also, in the Bhagavad Gita, the Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and anger, when they are employed in Krishna consciousness, become our friend instead of our enemy. Hanuman, wielki sługa Pana Ramy, przyjawił swój gniew poprzez podpalenie złotego miasta Ravany, ale dzięki temu stał się największym wielbicielem Pana. Tutaj, w Bhagavad Gicie, Pan również nakłania Arjunę do zastosowania gniewu przeciwko wrogom dla zadowolenia Pana. Zatem pożądanie i gniew, kiedy zastosowane w świadomości Kryszny, nie są już dłużej naszymi wrogami, a stają się naszymi przyjaciółmi. Czy macie jakieś pytanie? We have to take this. Co znaczy pokonać pożądanie na poziomie umysłu? Nie mamy wtedy już myśli o seksie, czy może coś. What does it mean to conquer lust on the level of mind? Does it mean we no longer have thoughts of sex life? It's natural to have sex attraction. Ten pociąg seksualny jest naturalny. But if you don't plan to get married and have children, then it becomes a distraction. Jeśli jednak nie planujesz mieć dzieci i się ożenić, to wtedy jest takim zakłóceniem. So here Prabhupada is advising we transform that energy of lust into our service. I tutaj Prabhupada radzi nam, żebyśmy przemienili tę energię w naszą służbę dla Kryszny. Instead of making plans to build a house and have a wife and have children, if you use that energy to assist Srila Prabhupada's mission, then you can gradually become free from those, from lust. Jeśli zamiast robić plany, żeby zbudować dom, mieć żony i dzieci, wykorzystasz tę energię w służbie dla Kryszny, to w ten sposób stopniowo możesz uwolnić się od... But generally people have to experience that. Jednakże generalnie zazwyczaj ludzie muszą tego doświadczyć. Just like Rasala. Tak jak Rasala. He was talking to us tonight. Dzisiaj wieczorem rozmawiał z nami. So, it's a struggle on either side. In the Grihastha ashram it's a struggle, and the Brahmacharya is a struggle. Więc jest to pewna walka po obydwu stronach. Czy to w Grihastha ashramie jest zmaganie, czy w Brahmacharya ashramie też jest to zmaganie. Once it was said how Grihastha ashram is a four-letter word. Pewnego razu słyszałem, jak ktoś mówił, że Grihastha ashram to jest 5-literowe słowo. W-O-R-K. P-R-A-C-A. You have to work. Musisz pracować. You have to work from morning to night. Od rana do wieczora. And the women have to work. There's a saying, man works from sun to sun, but a woman's work is never done. I jest takie powiedzenie, że mężczyzna pracuje od wschodu do zachodu, jednakże praca kobiety się nigdy nie kończy. You see that the women with the children, why they can't come to class because they have to work. Tak jak możecie zobaczyć, że tutaj kobiety z dziećmi księża teraz nie ma ich na wykładzie. Dlaczego? Muszą pracować, dbać o swoje dzieci.
practically 24-hour day job. Jest to praca 24 godziny na dobę. But the unmarried women are always thinking, oh, I want to have children, I want to have a husband. A niezamężna kobieta zawsze myśli, o, chciałbym mieć męża i dziecko. And the men are also thinking. I mężczyzna też myśli. But the reality, therefore, at least by the end of life, one should understand that there's no real full satisfaction here in the material world. Ale dlatego w rzeczywistości, przynajmniej pod koniec życia należy dojść do tego zrozumienia, że w tym materialnym świecie nie ma pełnej satysfakcji. You work so hard to give to your children and your wife, is still they're not satisfied. Tak ciężko pracujesz, żeby dać wszystko dzieciom i żonie, a mimo to nie będą usatysfakcjonowani. But what's the solution? Więc gdzie jest rozwiązanie? Kirtan. Rozwiązaniem jest kirtan. Come to the kirtan as much as you can, and then your mind will become your friend instead of your enemy. Bierz udział w kirtanie tyle, ile to możliwe, a wtedy twój umysł stanie się twoim przyjacielem. At least that's my personal experience. Przynajmniej to jest moim własnym doświadczeniem. And that's also our philosophy. I to też jest naszą filozofią. Lord Chaitanya has given this easy method. Pan Chaitanya dał nam tę łatwą metodę. Go on with the kirtan. Kontynuujcie kirtan. We think, oh, now we can stop. No, this is not a good tune, we should stop. But if we go on, then it gets better. Myślimy, że o nie, teraz już musimy skończyć. O, to jest kiepska melodia. Ale jeśli będziemy kontynuować, to będzie coraz lepiej i lepiej. And then finally you feel some relief. I ostatecznie czujesz pewną ulgę. At least that's my experience. Tego przynajmniej ja doświadczam. And relief means what? No, you're not pushed by lust. Ulga to znaczy, że już nie popychacie pożądaniem. Everybody's pushed by lust. A wszyscy są przez to niepokojeni. Here Krishna is making it very clear. Tutaj Krishna mówi to bardzo wyraźnie. In the material world, everyone is subjected to lust. W materialnym świecie wszyscy są pod wpływem pożądania. But at least when we have kirtan, then we can feel some relief from that. Pushing. It's pushing. Przynajmniej kiedy mamy kirtan, wtedy możemy czuć ulgę od tej żądzy. Jest to pewna żądza. Pushing up the mind, pushing up the anger, pushing up the tongue, belly, genital, they're pushing. Są te różne żądze umysłu, złości, języka, genitaliów, brzucha. How can you be happy when somebody is pushing you all the time? Jak możesz być szczęśliwy, jeśli ciągle cię popycha, żąda czegoś od ciebie? But when we chant and then discuss philosophy, at least we feel a little relief in that pushing. Ale kiedy śpiewamy i dyskutujemy filozofię, przynajmniej wtedy czujemy pewną ulgę od tego nacisku. We get a little taste for the chanting, then we can overcome lust. A kiedy rozwiniemy trochę smaku do tego śpiewania, wtedy będziemy w stanie pokonać pożądanie. So your mind is pushing you, someone else's senses are pushing that, everybody's being pushed. Więc twój umysł cię popycha, ktoś inny czuje się naciskany przez swoje zmysły. And we think, well, if I'm married, then I'll be happy. I wszyscy tego doświadczają, a myślimy sobie, gdybym był w małżeństwie, wtedy będę szczęśliwy. So you've been married twice, has it made you happy? Więc ty już byłeś żonaty 2 razy, czy dało ci to szczęście? Prabhupada once told us that raising a family for him was more difficult than running international society. Śla Prabhupada raz powiedział nam, że wychowywanie rodziny było dla niego trudniejsze niż prowadzenie tej międzynarodowej organizacji. Then in his international society he had so many thousand disciples, but it's easy compared to having children. W międzynarodowej organizacji, gdzie on miał 1000 uczniów, jednakże to wszystko w porównaniu do wychowywania dzieci było łatwiejsze. Because children, they're not going to do what you want. Dlatego, że dzieci nie będą robić tego, co chcesz. Very rarely you're going to get a child who wants to be a devotee. Rzadko kiedy spotkasz dziecko, które nawet będzie chciało być wielbicielem. Then you have to deal with it. I musisz sobie jakoś z tym radzić. In other words, it's not voluntary. Innymi słowy, to nie jest dobrowolne. We have somebody comes here and they don't want to be a devotee, then that's okay.
Okej, ktoś tu może przyjść i może nie będzie chciał być wielbicielem. No dobrze. But if somebody comes into your family, Ale jeśli ktoś pojawia się w twojej rodzinie, and you can't just say, okay, you can leave now. nie możesz powiedzieć, no dobra, to już możesz sobie pójść. You have responsibility. Nie, masz za niego odpowiedzialność. But in the beginning it looks very good. Oh, this girl is so sweet. Ale na początku to wydaje się być wszystko takie wspaniałe. O, ta dziewczyna jest taka słodka. Big eyes and she's Ma duże oczy. looking at me. I tak patrzy na mnie. And she'll do whatever I want her to do. Zrobi wszystko, czego będę pragnął. Then reality comes. A później przychodzi rzeczywistość. She has problems, she has a mind, she has independence, and you have to work it out. Marriage is difficult. Że ona ma różne problemy, ma też swój umysł, jest niezależna i musisz sobie jakoś z tym radzić. It's hard for the men and for the women. Jest to ciężkie tak samo dla mężczyzny i dla kobiety. But still, we're not against marriage. Mimo to, nie jesteśmy wcale przeciwni małżeństwu. Just don't be utopian and think, oh, it's going to be perfect. Tylko nie bądź utopistą, myśląc, że to będzie doskonałe. Then when you have a couple of children, you see it doesn't work, so you get divorced. I później, jak już masz parę dzieci, widzisz, że to tak nie działa, no to chcesz się rozwieść. Then the children suffer. I wtedy dzieci na tym cierpią. And that means you're going to get karma, it's going to come back. A to oznacza, że tworzysz sobie karmę, która do ciebie wróci. Prabhupada wouldn't give sannyas if they had young children. Prabhupada nie dawał nikomu sannyasy, jeśli ktoś miał małe dzieci. No. Czy ktoś jeszcze? Okay, I'm stopping. Oh, good. To chciałbym zapytać Maharaja, czy na jego etapie zaawansowania w tak już późniejszym wieku i po tylu latach praktyki, czy Krishna dalej go testuje? Jeszcze nie skończyłem, bo na przykład ja czuję, że pomimo jakiegoś podjętego wysiłku i już jestem w procesie dość z rok, to codziennie czuję się mocno testowany przez Krishnę i chciałem zapytać, czy to kiedyś przeminie, czy Krishna zgodzi się mnie już nie testować tak bardzo. Maharaj, at your age being so advanced and experienced in that process, is Krishna still testing you? Because I can feel that although I've been practicing over a year with some sincerity, I feel that every day I'm being tested. So it says that the spiritual master will be tested by young, attractive female disciples. Jest powiedziane, że mistrz duchowy będzie testowany przez młode, atrakcyjne uczennice. Because they're all Gurudev, do whatever you want. O, Gurudev, zrobię wszystko, czego pragniesz. So, there's a test. Jest to pewien sprawdzian. You have to be free from lust. Musisz być wolny od pożądania. And therefore Prabhupada was cautious. I dlatego Prabhupada był bardzo ostrożny. Even he was at such an advanced platform, he also was careful not to associate intimately with women, not to be alone with them. Chociaż był na tak zaawansowanej pozycji, mimo to był ostrożny, żeby nie obcować z kobietami zbyt blisko. Prabhupada was preaching in Iran, and Acharya Rishi, he was the leader there, he told me this story. Śla Prabhupada nauczał pewnego razu w Iranie, gdzie liderem był Acharya Rishi i on opowiadał mi taką historię. That an Indian lady came to see Srila Prabhupada. Że pewna hinduska kobieta przyszła się zobaczyć ze Śla Prabhupadą. So Prabhupada was there and Acharya Rishi was here and the lady. Śla Prabhupada siedział, obok niego siedział Acharya Rishi i przyszła ta kobieta przed nich. So she said, Swamiji, can I speak to you alone? I ona powiedziała, Swamiji, czy mogę z tobą porozmawiać na osobności? So this Acharya Rishi got up to leave. Acharya Rishi już wstał, żeby wyjść. Prabhupada grabbed his hand Śla Prabhupada chwycił jego rękę, and looked at him. spojrzał na niego.
lepiej nie wychodź. Don't leave me alone. Nie zostawiaj mnie samego. Okay? The children are here? Mamy dzieci? He's afraid of it. Who's going to do a kirtan? You take it. Hare Krishna,